Co by tutaj zrobić, czego dawno nie było? Po krótkiej weryfikacji wyszło mi, że warto zrobić stroik. I to taką wersję, przy której może bawić się cała rodzina, to znaczy zarówno dorośli, jak i dzieci. Kilka ambitnych rzeczy oczywiście jest, ale cała reszta prosta jak budowa cepa. No to lecimy. Potrzebne jest pudełko z łuby, zajączek albo 2 oraz jajka styropianowe. Początkowa nuda, czyli wszystko co będzie ozdobione trzeba pomalować albo zagruntować na biało. Oczywiście stroik mogłam zrobić w dowolnym kolorze, ale zrobiłam w moim ulubionym błękicie. Ten papier ryżowy występuje w kolorze błękitnym, takim różowo-fioletowym, jaki widzicie obok, oraz w odcieniach szarości. Pomysł miałam taki, żeby króliczki były w 2 kolorach. Jeden błękitny, a drugi w tym powiedzmy różowym kolorze. Na początku widzieliście na zdjęciach co mi wyszło i wiecie, że z tym różowym to trochę nie pykło. Gdzie różowy gość odpadł z naszego peletonu, dowiecie się pod koniec filmu. No ale na razie maluję króliki. Najpierw pomalowałam na biało, potem obkleiłam papierem ryżowym, a teraz obszlifowuję, żeby brzegi były idealne. Arkusz papieru ryżowego starczy bez problemu, żeby jeszcze z zewnątrz obkleić pudełko. Dobra rada! Końcówki papieru ryżowego, które będę ze sobą łączyła w ramach obklejania pudełka naokoło, nie są ucięte. One są potargane i to w taki nierówny sposób. Dzięki temu po sklejeniu naprawdę nie widać miejsca, gdzie one się łączą. Miałam taki ambitny plan, żeby w środku pudełka odbić szablon, ale chwilę to przemyślałam, doszłam do wniosku, że bardzo niewygodnie odbija się szablon wewnątrz i w ramach ułatwiania pracy oraz pielęgnowania swojego lenistwa zrobiłam efekt deski. Efekt deski robię w 3 etapach. Po pierwsze maluję tło, nierówno, tak jak widzicie, trochę pędzlem, trochę chusteczką higieniczną. Etap drugi maluję cieniutkim pędzelkiem połączenia między deskami. Nie muszą być równo, jeżeli nie są idealne, to wyglądają najlepiej. Etap trzeci poprawianie. Jeżeli wyszło za ciemno, to rozjaśniam, a jak za jasno, to przyciemniam. Uwaga, chwila szczerości. To pudełko od środka, czyli w tym miejscu, w którym teraz maluję, miało być błękitne. Takie błękitne, jak są kwiatki na króliczku, ale ten błękit zupełnie mi nie wyszedł. Dorabiałam go kilka razy, wychodził paskudnie, czyli ciągle nie tak i ostatecznie stanęło, że kolor szary jest fantastyczny, bo udało mi się go dobrać. Na ten sam szary kolor leci bok pierwszego króliczka, a drugi na fioletowo. Zagruntowałam napis Wielkanoc i biorę się za jajka. Muszę je pomalować, żeby sobie zdążyły wyschnąć. Styropianowe jajka nie są idealne, przynajmniej dupki trzeba zetrzeć. Potem nabijam na wykałaczki i maluję. Uwaga, staram się tak malować jajka, żeby każde było troszkę innego koloru. A gdy wyschną, chlapię na różne kolory: ciemny, biały i niebieski. Góra napisu przy okazji na szaro, a dół za chwilę pomaluję. Po prostu kwiatki na niebiesko, a listki na zielono. Do tej pracy przydadzą się wyciski z glinki super lekkiej. To są 2 foremki. Jedna z baziami, a druga z niezapominajkami. Żeby bez problemu wyciągnąć masę super lekką z foremki, najpierw opruszam ją mąką kartoflaną. Dzięki mące każdy wzór, naprawdę każdy wzór bez problemu wyciągniecie z foremki. Już w poprzednim filmie Wam mówiłam, że gdy robię wyciski, to robię ich zazwyczaj za dużo, za dużo. Niech leżą i czekają na swoje 5 minut. Zazwyczaj czekają niepomalowane, ale tutaj nie ma wątpliwości, że niezapominajki mają być niebieskie, a bazie brązowo-białe. Maluję, suszę, a potem bielę, czyli białą farbą akrylową i pędzlem szczecinowym, delikatnie, tak jak gdyby na sucho, przejeżdżam wszystkie wzory. Dzięki temu dostają takiego efektu 3D i są dużo bardziej malarskie. Bazie najpierw całe przeleciałam na brązowo, a potem na biało przemalowuję tylko kotki. Wszystkie elementy są gotowe, wszystkie półprodukty czekają. Teraz wystarczy je skleić w jeden śliczny, wielkanocny stroik. Na brzegu denka, tam od środka, wciskam trochę jasnego sizalu. Myślę, że to będzie dobrze wyglądało, no i nie widać, że w niektórych miejscach jest trochę krzywo pomalowane. Nie wszystkie jajka wklejam w całości, w niektórych obcinam kawałek tyłu, tak żeby były na płasko i wtedy lepiej leżą, łatwiej jest je przykleić.
Czym by tutaj ozdobić brzeg? Taką ciciastą formą, czy może zwykłą koronką? Koronka pasowała mi lepiej do Wielkanocy, no więc lecimy. Przyklejam troszkę, zaginam przód i myślę, że to ciekawie wygląda. Teraz przykleję pudełko do dna, żeby mieć taką podstawę do strojka, troszkę sizalu, no i tutaj na tym sizalu miały stać 2 zające. Gdy nie było nic innego, tylko zajączki, to wyglądało fajnie, ale po dodaniu jajek zrobił się bałagan. No i niebieski Zenon został, a różowy Stefan, no cóż, trzeba mu będzie znaleźć w przyszłości inne miejsce. Gotowy, wielkanocny, świąteczny stroik prezentuje się tak. Jak zwykle listę wszystkich produktów, których używałam, znajdziecie w opisie wideo. A wszystkich deku zakręconych zapraszam na naszą grupę na Facebooku. Do zobaczenia za tydzień.